Ostatnio posądzono mnie o pracoholizm. Poważna sprawa, co nie? Czy mnie to zaskoczyło? Co ciekawe, nie. Bo z zewnątrz faktycznie może to tak wyglądać, że bardzo ciężko i intensywnie pracuję. Zdarza mi się, i to dosyć często, że pracuję również w weekendy. Ale prawda jest taka, że nie doprowadzam do wypalenia. Braku energii, utraty energii, do przegrzania, można powiedzieć, swojego organizmu. W jaki sposób to robię? Ponieważ pozwalam sobie na mini urlopy. I to każdego dnia. Podczas dzisiejszego Powerwalka opowiem Wam o 3 metodach właśnie na takie mini urlopy. Witam Was serdecznie, nazywam się Mateusz Kusznierewicz i mam dzisiaj przyjemność poprowadzić ten Powerwalk z amerykańskiego wybrzeża wschodniego. Jestem na Florydzie, w Miami. Przyleciałem tutaj, żeby wystartować w regatach Bacardi Cup. A oprócz tego, że żegluję, to jeszcze właśnie prowadzę wspólne spacery, bo prawda jest taka, że chodzimy razem. Po co? Po to, żeby rozruszać się, wyjść na świeże powietrze, żeby wystawić się trochę na to naturalne słońce, światło, przepraszam, bo nie wiem jak u Was, ale tutaj jest słońce. Pomimo, że dzisiaj mocno pochmurny dzień, to cieplutko, fajnie. Dobra, już przestałem Was denerwować. Wystarczy tych pięknych słów i widoków. Przejdźmy do tematu. Moi drodzy, tak, każdego dnia robię sobie mini urlopy. Na czym to polega? Otóż planując swój dzień, mam taki zwyczaj i taki, myślę, że dobry nawyk, żeby planować sobie przerwy 30-minutowe. W takich momentach, kiedy wiem, że będę miał spadek energii i być może będę potrzebował odciąć się po prostu od napięcia, stresu, koncentracji, uwagi. Zdarza mi się często, że jestem w domu, pracuję z tak zwanego home office'u, no i to mi bardzo pomaga zrealizować 2 z 3 sposobów, nazwijmy to metodą, właśnie na takie mini urlopy. Pierwszy, już Wam mówię jaki jest to power nap, czyli energetyczna drzemka. Kiedyś, dawno temu, to chyba jeszcze w zeszłym roku, opowiadałem, w jaki sposób te power napy stosuję. Więc pozwólcie, że przypomnę dla tych, którzy już to słyszeli, a dla tych z Was, którzy są tutaj pierwszy raz, myślę, że to będzie ciekawa nowa informacja. Otóż tą metodę podejrzałem u Zsombora Berecza, znakomitego węgierskiego żeglarza, któremu pomagałem w przygotowaniu i walce na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. Był to rok 2021. I pamiętam, jak zaczęliśmy naszą pracę, on jako zawodnik, a ja jako trener, to zwróciło moją uwagę to, że Zsombor zawsze prosił, żeby w środku dnia, około godziny 12:30, 13:00, mieć dla siebie taką krótką przerwę, 30-minutową. Prosił, żebyśmy wtedy mieli czas na to, żeby albo wrócić na chwilę do mieszkania, do apartamentu, do hotelu, w którym mieszkaliśmy, albo żeby nawet w klubie mógł znaleźć trochę takiego spokojnego miejsca. Zazwyczaj była to jakaś salka wykładowa na przykład, albo salka taka klubowa, kominkowa, gdzie co robił? Kładł się w pozycji horyzontalnej na 15 minut, włączał wcześniej alarm i zamykał oczy. I on w tym czasie właśnie regenerował się. Powiedział mi później, że rzadko kiedy zasypia, ale zdarza mu się odpłynąć. Natomiast najważniejsze jest to, że na te 15 minut, nie dłużej, tutaj taka wstawka i ciekawostka, że według badań stacji, całej organizacji, która nazywa się NASA, tak naprawdę niedaleko tutaj mają swój, chciałem powiedzieć hipodrom, no ten kosmodrom,
skąd wysyłają rakiety na Księżyc i w przestrzeń kosmiczną, to oni zrobili badania dla swoich astronautów, że taka drzemka, którą także stosują astronauci podczas całej wyprawy, misji, nie powinna trwać dłużej niż 24 minuty. Dlaczego? Ponieważ po 24 minutach od zaśnięcia, nawet w ciągu dnia, możemy wejść w fazę snu REM. Mamy takie 3 podstawowe fazy snu. Sen lekki, głęboki i REM. Obyśmy my wszyscy mieli jak najwięcej tego głębokiego snu, no bo wtedy nasz organizm, a przede wszystkim nasz mózg się oczyszcza, ale organizm odpoczywa najbardziej. No ale po REM, po wybudzeniu bardzo ciężko wrócić do pełnej koncentracji i uwagi do takiego działania. Dlatego pewno ci nasi sąsiedzi z południa, Włosi w Europie i Hiszpanii, jak tak idą sobie na siestę poobiednią, która trwa dłużej niż 24 minuty, często jest to godzinka, no to później wiadomo, po południu ciężko się znów zabrać do pracy. No ale nam to nie grozi, bo już wiemy, że do 24 minut, a tak naprawdę 15 minut najlepiej. I Zsombor zawsze to robił i pomimo, że miał intensywny czas w pracy, mam na myśli w przygotowaniach olimpijskich, zarówno na wodzie, jak i na siłowni, przy sprzęcie, zajęcia z psychologiem, z trenerem, fizjologiem, to on naprawdę dawał radę. I ta drzemka energetyczna, ja też ją od niego wziąłem i bardzo mi ona służy. Polecam stosować. Ja tak naprawdę nazywam ją drzemką energetyczną, tym power napem, ale jest to pewna forma mojego mini urlopu, który robię sobie w ciągu dnia. Tak, no bo jak to inaczej nazwać? Można tak naprawdę to tak nazwać, że jeżeli w ciągu dnia kładę się i zamykam oczy, no to w pewnym sensie jest to taka faza odpoczynku i urlopu. Pomimo, że no, jest to poniedziałek, wtorek, środa, a może czwartek czy piątek. Co ciekawe, takie power napy stosuję sobie też w weekendy, bo jak już Wam wspomniałem, zdarza mi się czasem popracować nad czymś także w weekend. Więc to jest ten mój pierwszy rodzaj mini urlopu. Drugi sposób, druga metoda, możemy to tak nazwać, drugi rodzaj mini urlopu, to jest prysznic. I to jest mój ulubiony mini urlop w ciągu dnia. Uwielbiam. Nie tylko rano, nie tylko wieczorem na koniec dnia, ale także w środku dnia wziąć sobie prysznic. No oczywiście nie wszędzie można brać taki prysznic, ale w domu, jak na przykład mam pod rząd 3 spotkania online, jeszcze praca nad jakimiś projektami, duża koncentracja, lubię sobie na przykład już o godzinie właśnie 13 albo 14 zrobić taką przerwę, idę wtedy do siebie na górę i biorę sobie prysznic. 10-15 minut i wiecie co? Po pierwsze, no oczywiście orzeźwienie, świeżość mnie, że tak powiem, ogarnia. Natomiast to, co jest jeszcze fajne w tym wszystkim, to jest to, że jest to takie oczyszczające. Ja w pewnym sensie oczyszczam się z tych wszystkich stresów i napięć. To jest takie rozluźnienie. I często sobie steruję temperaturą. Czasami robię sobie ten prysznic ciepły, rozluźniający, relaksujący, a czasami puszczam sobie chłodną wodę. Po co? Po to, żeby się orzeźwić. Można zacząć od ciepłej wody, później skończyć tą kąpiel pod prysznicem zimną wodą. Naprawdę bardzo fajny sposób. Jak mówię, w domu panują idealne warunki przy home office, żeby sobie coś takiego zrobić, zaplanować, to od razu powiem, ale znam takie biura, gdzie też są prysznice. I dlaczego by nie skorzystać z takiej możliwości. Okay? I to był mini urlop typ 2. A trzeci rodzaj mini urlopu, z którego też korzystam, to jest, uwaga, hi, how are you? Good, how are you? Good, good.
Thanks. Trzeci urlop, dzisiaj chodzę przecież i nie jestem w studio żadnym, tylko po prostu chodzę i gadam, tak zwane walk and talk uprawiam tutaj na tych powerwalkach i fajnie, bo można spotkać różnych ludzi, którzy akurat w Stanach Zjednoczonych, podobnie jak w Australii, często mówią właśnie hi, how are you? Nie wchodząc w żadne większe szczegóły. Tak po prostu pozdrawiamy się wzajemnie. Więc wracamy do trzeciego rodzaju mini urlopu i jest to, uwaga, power walk, czyli spacer. Tak, w ciągu dnia, a bardzo najczęściej w drugiej połowie dnia, już na koniec dnia wychodzę sobie, moi drodzy, po prostu na spacer. Oprócz tego naszego porannego power walka, które uwielbiam i bardzo często też oczywiście nie bardzo często, ja po prostu jestem już uzależniony, to jest mój nawyk wychodzenia rano właśnie na dobry początek dnia, to także wychodzę sobie często na spacer w drugiej połowie dnia, na te 10, 15, 20 minut. Czasami sobie idę i nic nie mówię, niczego nie słucham, a czasami sobie włączam stary odcinek Powerwalka, żeby sobie przypomnieć, nie wiem, nawet Powerwalk z Radkiem Kotarskim, albo z Janiną Bąk, albo z Mają Włoszczowską, z Asią Flis. Ostatnio słuchałem, idąc Powerwalka po południu, Gosi Pielichowskiej, która mówiła o Ozempiku, tym leku, który pomaga też zrzucić trochę kilogramów, bo akurat wtedy rano nie byłem na tym powerwalku. I taki powerwalk jest także mini urlopem. Ja traktuję to jako ten, wiecie, taki no, odpoczynek, tak naprawdę aktywny odpoczynek. I to wszystko sprawia, że nawet jeżeli w ciągu dnia mam dużo tej pracy, jest bardzo intensywnie, to te przerwy bardzo dobrze mi robią. I te przerwy, co ciekawe, są też, nakładają się na siebie. Ja nie muszę sobie brać jednej. Ja często robię sobie nawet 2 albo 3 mini urlopy w ciągu dnia. I prysznic, i power walk, i power napa. I bardzo dobrze mi z tym w życiu codziennym. Dlatego znów mówię, faktycznie dużo się w moim życiu dzieje. Wiele osób mi zarzuca, że jestem pracocholikiem i nawet osoby, z którymi pracuję, mówią, mamy wyrzuty sumienia, bo ty tak dużo pracujesz, a nam wchodzi to na motywację. To nawet jak przyjechałem na te regaty, to paru żeglarzy powiedziało, mówię, Mateusz, śledzimy cię w tych social mediach i to jest niesamowite, ile ty rzeczy robisz równolegle. I faktycznie, no, pchamy ten świat do przodu. Fajnie to wszystko wygląda i dużo jest tego wszystkiego, ale znów nie przesadzam, bo dbam o tą równowagę, a przede wszystkim dbam o swoją energię, stosując te mini urlopy. Ciekaw jestem, czy interesująco to brzmi i czy wy również macie podobne, nie wiem, sposoby i nazywając to mini urlopami, a może nie nazywacie tego mini urlopami, ale to robicie. Nawet ptaki przyleciały. Więc tutaj jak macie możliwość zostawienia komentarza na Spotify albo Apple Podcast albo na YouTubie, no to śmiało zróbcie to, z chęcią przeczytam, posłucham. Jeszcze jest jedna rzecz, która bardzo mi pomaga zachować równowagę w moim życiu, no przede wszystkim zawodowym, w mojej profesji, w tym czym się zajmuję, bo jest to i sport, i biznes. To jest konsultacja z Dorotą. Dorota Lipińska, zaprosiłem ją kiedyś tutaj na Powerwalk. Rozmawialiśmy o czym my rozmawialiśmy z Dorotą? Między innymi o naszej współpracy oczywiście, ale chyba też rozmawialiśmy o inteligencji, pozytywnej inteligencji. O, właśnie, Dorota Lipińska, pozytywna inteligencja. Jak chcecie, to możecie po zakończeniu dzisiejszego Powerwalka albo po południu posłuchać tego. Bardzo ciekawa rozmowa była wtedy z Dorotą. Szliśmy wtedy w Gdańsku, żeby powitać wschód słońca na molo w Brzeźnie. No i dlaczego mówię o Dorocie? Ponieważ Dorota jest moim trenerem. Bardzo mi pomaga zachować równowagę i też podejmować w życiu i szczególnie zawodowym, ale też podejmować mądre decyzje.
I Dorota nieraz mi pomogła właśnie w tej rozmowie, a spotykamy się raz na miesiąc, żeby po prostu pogadać o tym, co się u mnie dzieje, właśnie jakimi rzeczami się zajmuję, jak intensywnie żyję, czy nie przesadzam. Ona często mi tak pomaga taką retrospekcję zrobić, popatrzeć na moje życie z innej perspektywy. Ja sam wtedy na chwilę się zatrzymuję, wychodzę z siebie i patrzę, co się w moim życiu dzieje. I to, że rozmawiam raz w miesiącu właśnie z Dorotą, to też jest taki wentyl bezpieczeństwa. Czasami muszę popuścić troszeczkę ciśnienie moich działań. Mam na myśli ciśnienie, czyli intensywność. To właśnie z nią w rozmowie zdałem sobie sprawę, że te mini urlopy są tak dobre i tak pomocne. One mi po prostu służą. I to jest kolejny taki element, który Wam bym polecił. Ja każdemu biję brawo, kto ma swojego trenera, swojego psychologa, psychoterapeutę. To jest wszystko uzależnione już tam od poziomów zapotrzebowania Waszych, nie wiem, konsultacji, pracy właśnie z takimi specjalistami. To tak jak w sporcie, my mamy swoich trenerów. I ja mówię, chcąc być na wysokim poziomie, dobrze mieć właśnie tego swojego szrinka. Osobę, z którą możemy przegadywać nasze sprawy. I nie może to być, to od razu powiem, bo też to sprawdziłem, partner, partnerka, mąż, żona, przyjaciel, kolega. Nie, to nie zadziała. To od razu Wam powiem. To jest moja obserwacja, zresztą nie tylko moja, ale wielu też osób. Dobrze mieć swojego specjalistę, właśnie takiego trenera, tak jak ja mam Dorotę, z którą mogę właśnie te rzeczy przegadywać. Więc moi drodzy, podsumowując, faktycznie intensywnie trenuję, zakrawa to o pracoholizm, ale nie grozi mi on, nie wypalę się, szczególnie zawodowo, dbam o swoją energię w ciągu dnia również, mogę nawet działać 7 dni w tygodniu, szczególnie, że wiem, że po jakimś czasie wyjadę na jakieś regaty i to jest w ogóle dla mnie, pomimo że intensywne są te regaty i ścigania i emocji, i napięć, i stresu, i wysiłku jest co niemiara, ale to jest jednak taki reset dla mnie. Natomiast tu akurat mam inną możliwość, bo traktuję tą pracę, przepraszam, nie traktuję, ale przenikam ją, czy rozdzielam ją, stawiając właśnie te mini urlopy. Jest to po kolei power nap, czyli drzemka energetyczna, prysznic, który uwielbiam, i power walk. I do tego jeszcze możliwość konsultacji z tego, co się u mnie dzieje, ze specjalistką, którą jest w moim przypadku Dorota. Więc mam nadzieję, że to było dla Was ciekawe. Może coś weźmiecie do swojego życia z tego. Polecam. No i dziękuję Wam bardzo za wspólny dzisiejszy spacer. Pozdrawiam Was serdecznie z Miami. Mamy jeszcze tutaj parę dni ścigania, a na sam koniec pokażę Wam to, co oczywiście w Ameryce jest zawsze bardzo duże, czyli flagę amerykańską. Właśnie wisi tutaj na maszcie w naszym klubie żeglarskim, a tam gdzieś daleko stoi moja łódka, na której dzisiaj będziemy żeglować. Dzięki wielkie, pozdrawiam Was serdecznie, miłego dnia i do zobaczenia. Trzymajcie się. A, poczekajcie, zaraz, bo jutro też Power Walk. Oczywiście, że tak. I poprowadzi go Gosia Pielichowska. Ona powie super ważną rzecz. Jak stres wpływa na nasze jelita. Będę razem z Gosią szedł. Ona oczywiście w Polsce, ja trochę później tutaj w Stanach Zjednoczonych, ale umówiłem się z nią, że idę na nią. I mam nadzieję, że Wy również pójdziecie z nią na taki spacer. Dzięki, trzymajcie się, papa, a ja teraz zanurzam się. Dzięki za wspólny spacer. Partnerem strategicznym PowerWalk jest platforma MultiLife od Benefit Systems. Masz pytanie? To zadaj je w komentarzu. To był PowerWalk, Twój podcast w ruchu. Razem idziemy małymi krokami ku wielkim zmianom.